Bogu rodzica, dziewica, Bogiem sławiona, Maryja. Bieg historii jakby ułożył z 3 moich utworów właśnie jeden utwór. Tutaj myślę o Bogu Rodzicy napisanej w roku 75. Potem Angelus to jest 84 bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Ale Exodus jest napisany wcześniej. W każdym razie te 3 utwory, które po raz pierwszy zostały wykonane w Wrocławia Cantans jako jeden utwór, czyli właśnie Bogu Rodzica, Angelus i Exodus. Ja sobie dopiero potem uświadomiłem, że to jest taki jakby w sumie optymistyczny jakby skrót naszej historii. Te dawne czasy Bogu Rodzica śpiewana przed bitwą, triumfy rycerstwa naszego, epoka potężnego państwa. Potem Angelus. Jakby błagalny. Na marginesie mówiąc, że to jest utwór bardzo konserwatywnym językiem napisany, ale ten pomysł zaczęcia utworu od Różańca, on jest awangardowy, bo tego jeszcze nikt nie zrobił, żeby zacząć utwór od odmawiania Różańca. W każdym razie ten Angelus najogólniej mówiąc mówi jakby o smutnym czasie. O smutnym czasie, można do tego podłączyć i zabory, i potem okupację niemiecką, potem okupację komunistyczną, aż do, prawda, upadku komunizmu. Potem jest Exodus, który jest jakby triumfem, przejściem przez Morze Czerwone. Czyli Bogu Rodzica, wielkość oręża polskiego, Angelus, jakby opłakiwanie w czasu złego i Exodus, jakby przejście przez Morze Czerwone i miejmy nadzieję, dobra przyszłość mojej ojczyzny, mówiąc patetycznie. Za moich czasów to powiedzmy obowiązywał pewien taki awangardowy jakby rygor. Skoro nie wymyśliłeś czegoś nowego, prawda, jak jeśli nie tam, nie wiem, granie gdzieś tam za podstawkiem na skrzypcach, tylko wręcz, nie wiem, tam stukanie w pudło, to są takie prymitywne, czyli grzebanie we wnętrzu fortepianu i tak dalej. To jesteś konserwatystą skazanym na cywilną, muzyczną, zawodową śmierć. W tej chwili wszystko wolno. Ja myślę, że to jest bardzo dobra strona postmodernizmu, dlatego że być może ktoś za moich czasów, kto chciałby się, że tak powiem, przypodobać i być awangardowy, ale jakoś mu to nie bardzo wychodzi, to być może gdyby pisał konserwatywnie, to do dzisiaj by grali jego utwory.
wydaje mi się, że ja należę do tej grupy, która jakoś tak jakby wyczuwa to, co się stanie i te zmiany, że Krzesany jest zupełnie inny, no to ja tego nie wymyśliłem. Ja byłem przerażony tym, co ja napisałem. Ja się tak strasznie bałem pierwszego wykonania. Mówię, Jezus Maria, no przecież coś zwariowałeś, no normalne, tonalne jakieś sprawy, czy się oszalał w ogóle chłopiec, cofnij to w ogóle, wycofaj, nie pozwól wykonywać. No co prawda utwierdził mi w tym, to też jedna z rzeczy, które 100 razy powtarzałem, bo to są te ważne słowa drugiego człowieka, kolegi. To, że jak pokazałem Kręcowi Krzesanego, to on mówi, słuchaj, wpuściłeś do zatęchłego pokoju awangardy świeże górskie powietrze. To mi troszkę podniosło na duchu, ale jednak nie całkiem, także ja nie wiedziałem, że tak to jakoś będzie fajnie odebrane. Ale było odebrane różnie, było odebrane jako kicz, było odebrane jako skandal. Ja zawsze mówię, że obie strony są dobre, to znaczy zarówno jakieś zachwyty, pochwały, jak i obelgi. Że nie ma większej powodów do przygnębienia, jeśli się czyta na przykład interesujący utwór, prawda? Jak ja słyszę, że utwór jest ciekawy, ja sobie myślę, Jezus, wycofać go. Ciekawy, interesujący taki, prawda? Więc widzę, że tam nic nie ma w tym utworze, bo nie da się ani go zbluzgać, ani go wychwalić się nie da, że nie ma w nim życia. Po prostu to moje kryterium utworu to jest, czy tam jest jakiś ślad życia w tym utworze. Czasem w recenzjach o Krzesanym jest mowa o tym, że to jest jakby wynik moich górskich wycieczek i tak dalej. Ja sam potem zresztą dopisuję różne efekty Krzesanego temu, co potem gdzieś tam na Orlej Percie, czy na Rysach, czy na Ciemnosleczyńskiej Turni, czego doznałem, co zobaczyłem, czy usłyszałem. Ale ja po prostu zacząłem chodzić w góry po skończeniu Krzesanego, dosłownie na drugi dzień. Na drugi dzień wsiadłem w samochód i pojechałem do Zakopanego i wszedłem pierwszy raz w życiu na Wysoką Górę, czyli na Kościelec. Także ja przez muzykę góralską wszedłem w góry. Potem te moje tam kilkanaście lat właśnie górskich wędrówek to już było po Krzesanym.